Jesteśmy na lotnisku Chopina w Warszawie. Jest godzina 21:23. Mamy lot do Tbilisi o 21:50. Wylądujemy w Gruzji około 2:00 naszego czasu i o 4:30 ich czasu. I od razu będziemy przewiezieni do Batumi, więc czeka nas bardzo długa podróż. Niestety loty do Gruzji są w absurdalnych porach. A jedziemy do Gruzji po co? Zobaczyć Georgia Portwood, poznać ich wolontariuszy, poznać ich partnerów, podmieniać się wiedzą i podzielić naszymi doświadczeniami. Nie tylko my, ale też nasi wolontariusze będą opowiadać o tym, jak nasza praca wygląda w Polsce. O, mamy Cię! Cześć! Jesteśmy dzisiaj w Batumi i szkolimy obserwatorów rozpraw właśnie tutaj z regionu. Jest około 20 osób. I o czym opowiadamy? O tym, jak wspaniałe jedzenie jest w Gruzji, jak jesteśmy zachwyceni ich gościnnością, a oprócz tego o tym, co robimy w Courtwatch Polska, czyli o tym, jak staramy się zmieniać wymiar sprawiedliwości przez współpracę z sędziami i wpływaniem na ich sumienia. Jesteśmy w trakcie pierwszej przerwy. Zaraz kontynuujemy szkolenie. Pokażemy Wam, jak to wygląda. Przygotowania do wspólnego zdjęcia. Została inna, tak. Inna lokalizacja. Inna lokalizacja. Robimy sobie wspólne zdjęcie, ale tutaj została teraz zmiana pomysłu. Jest baner. Jesteśmy wszyscy my. Szkolenie w Batumi jest skończone, właśnie się pakujemy i jedziemy samochodem do Tbilisi. Jest to jakieś 300 km, także około drogami tutaj gruzińskimi pomiędzy tymi dwoma miastami będziemy jechać około 5 godzin. Wieczorem dotrzemy i od samego rana kolejne szkolenie dla obserwatorów rozpraw w Tbilisi. Dziś dojadą do nas nasi wolontariusze.
Daniel Wydmuch i Damian Błaszka będą z nami przez następne kilka dni. Przyjechali po to, żeby dzielić się z gruzińskimi obserwatorami rozpraw swoimi doświadczeniami z Polski. Jest to dwóch wspaniałych, młodych mężczyzn, których wyróżniliśmy na naszej ostatniej konferencji ze względu na wyjątkowe zaangażowanie i poprosiliśmy o to, żeby przyjechali z nami tutaj do Gruzji i uczestniczyli w tej wizycie. Za chwilę po całonocnej podróży dołączą do nas. Hello, good morning. Hello. Dzień dobry. Cześć. Witam. Cześć. Cześć, jak się macie? Bardzo dobrze. Mimo niewyspania. Tyle godzin. To jest młodzież może podróżować w nocy i być wyspana. Go to Rustaveli Avenue, then slide left. Yes, and when I'm traveling with kids and with my with our little dog, Aha. it's a terrible situation in the car. Does your dog want to sit on your lap when you're driving? Because our dog wants to, drive with us. No, she is all the time hugging She always, hugging. here And always and, the driver. head is here. Ah. And our doggy always Slide wants left to towards sit Shota here, Rustaveli Avenue, then turn left And, onto Shota Rustaveli Avenue. looking outside from the window, and I don't feel my Yes. left hand when he's here. Turn left onto Shota Rustaveli Avenue. Turn. Turn left onto Shota What is Rustaveli happening Avenue. here? Jest poranek w Tbilisi, 9:36. Jedziemy z tatusją, która nas odebrała z hotelu do biura Georgian Court Watch. Tam niedaleko w sali ma się odbyć szkolenie dla obserwatorów rozpraw. Szalony poranek w Tbilisi. Hello. Hello, hi. Georgian Court Watch. Podczas naszego pobytu w Gruzji jest dla nas ważne nie tylko to, żeby szkolić obserwatorów rozpraw sądowych, ale również to, żeby wzmocnić Georgian Court Watch umiejętnościami z analizy danych, przygotowywania raportów i żeby metodologiczna część pracy organizacji, która działa metodą Court Watch, była wzmocniona. Za chwilę zaczynamy szkolenie dla zespołu Georgian Court Watch. Jesteśmy w biurze. Tutaj się odbędzie szkolenie. Ja kręcę Nazi, a Nazi kręci mnie. Cześć! Właśnie skończyliśmy szkolenie dla obserwatorów rozpraw sądowych w Tbilisi. Rozdaliśmy certyfikaty. Było mnóstwo bardzo ciekawych pytań, tak jak wczoraj. Nasi wolontariusze Daniel i Damian podzielili się też swoim doświadczeniem. I teraz szykujemy się do zdjęcia końcowego wszystkich wspólnie.
Thank you. Jakie wrażenia po szkoleniu? Pozytywne, bardzo pozytywne. Tak, jak się udało wszystko? Jakie były pytania? Pytania były różnorodne odnośnie naszej praktyki, doświadczeń i przede wszystkim porad, które moglibyśmy udzielić przyszłym wolontariuszom. Jasne. Jesteśmy zaskoczeni, że w zasadzie po tak krótkim czasie działania tej tutejszej fundacji już tak wiele doświadczeń udało się zebrać i naprawdę te doświadczenia, którymi dzielili się wolontariusze, są naprawdę bardzo interesujące i z pewnością też mogliśmy się my nauczyć, mimo że mamy ten staż troszeczkę dłuższy. Jasne. Dziękujemy Wam bardzo. Ja tylko dodam od siebie, że mimo tego, że Georgian Court Watch działa krótko, to jest pierwszy rok intensywnych działań, a tak naprawdę obywatelski monitoring sądów trwa od 2 tygodni. Zrekrutowanych już jest 100 kilkudziesięciu wolontariuszy, obserwatorów rozpraw, a obserwacji przeprowadzonych w ciągu 2 tygodni 130 kilka, z tego co pamiętam. Także początek jest niezwykle udany, niezwykle dynamiczny i jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Jesteśmy teraz w trakcie szkolenia wspólnej pracy w biurze Georgian Court Watch. Przekazujemy zespołowi wiedzę na temat analizy danych ilościowych i jakościowych. Pokazujemy, w jaki sposób my przygotowujemy raporty z obywatelskiego monitoringu sądów, po to, żeby zespół mógł w sposób profesjonalny i właściwy przeanalizować dane i zaprezentować je gruzińskiemu społeczeństwu, w tym również sędziom, i dać im informację zwrotną. Pracujemy sobie wspólnie, nadal w biurze Georgian Court Watch. Pokażę Wam, jak to wygląda. Kolejny dzień, kolejne szkolenie. Wspólnie analizujemy dane, które już Georgian Court Watch zebrało i pokazujemy dalej, kontynuujemy nasze wczorajsze szkolenia. Dzisiaj to jest nasza główna aktywność. Spędzimy tutaj kilka godzin czasu wspólnie. Jak widzicie tutaj w sali obok trwa szkolenie dla zespołu Georgian Court Watch. Dzisiaj jeszcze większe grono. Przyjechali współpracownicy, badacze, specjaliści, którzy są zainteresowani tym, w jaki sposób analizować dane, w jaki sposób my też pracujemy nad tych danych, więc kontynuujemy nasze szkolenia z wczorajszego dnia. Mam nadzieję, że będziemy mieli czas, żeby popracować trochę na danych już zebranych przez Georgian Court Watch i zobaczyć, jakie są wstępne wyniki. Przyjechaliśmy odwiedzić sąd. Przepraszam, nie mogę się skupić, bo jest tyle samochodów i jest taki ruch, że nie mogę nic nakręcić. No ale jesteśmy. Daniel, Damian, Nazi, Bartek, jesteśmy tutaj. Tbilisi City Court. No, przepiękny, monumentalny budynek. Zaraz wejdziemy do środka. La 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 la.
Thank you very much. Thank you. So this will be another episode of Court Vlog. You will be the, protagonists. Thank you. Właśnie skończyliśmy spotkanie w organizacji, która się nazywa Legal Aid Service. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, ponieważ z tego co zapamiętałam, to zatrudniają i korzystają z pomocy 250 prawników, około 60 konsultantów, mają 57 biur w całej Gruzji, a zajmują się tym, żeby wspierać pomocą prawników osoby, które nie są w stanie same sobie poradzić i zatrudnić prawnika i mieć pomoc. Jest to usługa świadczona publicznie, instytucja jest jednak niezależna, ma swoją radę, której w skład wchodzą członkowie powołani przez różne instytucje, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Sądownictwa, Parlament. Mają swój niezależny budżet i mogą niezależnie działać na rzecz praw, interesów swoich klientów, czyli obywateli mających problemy finansowe albo będących osobami niepełnosprawnymi czy przedstawicielami mniejszości. To było bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ w Polsce takiej usługi nie ma. Na taką skalę też. Taka pomoc świadczona jest indywidualnie. Natomiast tu mogliśmy zobaczyć, jakie są korzyści z tego, że to jest scentralizowane, Tak. ponieważ ta instytucja również prowadzi badania, zastanawia się, co robić lepiej, aby dostęp do wymiaru sprawiedliwości był lepszy. Prowadzi zakrojone na szeroką skalę kampanie edukacyjne. I około 30% wszystkich spraw w Gruzji jest prowadzonych przy ich pomocy. Tak, przy ich pomocy. Także skala duża jest skala. niesłychana. Tak, więc bardzo interesujące spotkanie, bardzo inspirujące i mamy nadzieję, że będziemy mogli zrobić coś w przyszłości wspólnie, ponieważ byli bardzo zainteresowani naszymi doświadczeniami i właśnie też badaniami, ponieważ to jest coś, co chcą rozwijać. Lecimy dalej na kolejne spotkania. So, Tatusia, how you like Tbilisi traffic? I adore it.